Miliarder Lotto 3. Sposób obsługi w krótkim filmie, część pierwsza. W tym filmie przedstawiam podstawowe metody obsługi tego programu, zaczynając od sposobu na dodawanie kolejnych wyników losowania. Klikając 8. ikonę na samej górze, dodaj wiele losowań. Możemy dodać z pliku tekstowego, koniecznie tekstowego, nie w Excelu na przykład. Tak jak jest pokazane na filmie, kolejne losowania. Proszę o zaznaczenie wszystkiego tak jak jest na filmie. Tutaj jest jeszcze ważna kwestia, czy w naszym pliku tekstowym mamy opcję numer losowania, data, miesiąc, rok, czy też jest tak jak na przykład tutaj pokazane, że najpierw mamy rok, potem miesiąc i potem dzień. I w tym wypadku po prostu wybieramy opcję drugą, tak jak jest tutaj pokazane, czyli numer losowania, rok, miesiąc, data. Przykład losowania tutaj jest oczywiście na Eurojackpocie, ale zasada działania jest oczywiście taka sama na wszystkich innych typach losowań, które mogą być użyte z tym programem. Tutaj dodaliśmy już 14 losowań, które brakowało do pełnej puli. Tak wygląda to po zapisaniu tego w programie. Teraz przedstawię, w jaki sposób dodawać pojedyncze losowanie, nie z pliku tekstowego, czyli tak zwaną metodą manualną, ręczną. Tak jak jest pokazane na filmie, wchodzimy, tutaj już przygotowane numery, które będą wpisane. Wchodzimy w ikonkę, tak jak jest na filmie, dodaj losowanie. Wybieramy datę losowania zgodnie z tym, kiedy się odbyło to losowanie, czyli tutaj mamy akurat piątek, 10 lutego. Wpisujemy numer losowania kolejny, tak jak jest, mam tutaj 614, czyli kolejne losowanie to jest 615. Wylosowane numery najlepiej skopiować, żeby się nie pomylić z notatnika, ewentualnie można też pisać ręcznie oczywiście. To mamy w pierwszej puli podstawowe numery plus dwie dodatkowe liczby w drugiej puli losowania. Wszystko zapisujemy. Przechodzimy później do zapisania wszystkiego w programie, żeby to nie uciekło gdzieś. I jest to pierwszy etap obsługi tego programu, czyli dodawanie losowań. Kolejną rzeczą możemy sobie edytować oczywiście losowanie, jeżeli nastąpił tam jakiś błąd. Możemy wymienić tą liczbę, zapisać. Ja tutaj oczywiście tego nie robię, bo mam prawidłowe numery. Natomiast w każdej chwili można po prostu edytować albo przez dwukrotne kliknięcie losowania, która nas interesuje, albo przez ikonkę na samej górze. Kolejną sprawą, która jest tutaj niezbędna, to jest ustawienie filtrów losowania. Ja tu standardowo sobie ustawiłem 100, 200, 300, 30, także oczywiście filtry dniowe na piątek i na wtorek, plus oczywiście pełna baza losowań. Każdy z tych filtrów możemy w każdej chwili usunąć, możemy je edytować, możemy dodać kolejne filtry poprzez ikonkę, tak jak jest na filmie, dodaj filtr. Nazywamy sobie filtr po swojemu, tutaj na przykład może być ilość losowań, która będzie nas interesowała, czyli 50 losowań. I tak sobie nazywamy ten filtr 50. Wybieramy w liście rozkładanej opcję pod 10 numerem tylko losowania N ostatnie, czyli ilość losowań ostatnich, jaka nas interesuje. I ten wiersz sobie
klikamy. Następnie w pustym polu zdefiniowana wartość n, wpisujemy numer losowań, na jaką ilość losowań ma być filtr założony. Tu już nic więcej nie odhaczamy, bo to nie jest filtr negatywny. Zapisujemy i mamy kolejny filtr dodany. Ten filtr oczywiście możemy edytować, możemy go zmieniać, możemy go używać, a także możemy go usunąć, jeżeli będzie nam zbędny lub po prostu nie będziemy z niego korzystali. Usunąć oczywiście tam ikonką na górze dotyczącą samego filtra. Mając ustawione już filtry, mając przygotowane tutaj wszystkie opcje, oczywiście możliwość edycji, zmian tego filtra. Tu jest ponad 16 pozycji, aczkolwiek nie z wszystkich będziemy korzystali. Można ustawić sobie dzień miesiąca, można ustawić pierwsze 50 losowań, ostatnie, jeżeli numer losowania jest większy lub równy, jeżeli data losowania jest większa lub równa i tak dalej, i tak dalej. Te filtry są użyteczne dla kogoś, kto po prostu chce się z tym pobawić i porobić sobie jakieś doświadczenia z tymi filtrami. Ja tu używam przede wszystkim filtry dniowe, filtry ilości losowań. Każde kliknięcie na filtr powoduje zaznaczenie określonych losowań dotyczących tego filtra. Wtedy wchodząc na przykład w zakładkę częstości mamy wyszczególniony tenże filtr, który też możemy w każdej chwili sobie na dole właśnie zmienić poprzez przesunięcie i poprzez kliknięcie na oblicz. Wtedy możemy sobie po prostu te filtry podejrzeć. Tutaj jest także taka opcja środkowa, że możemy zobaczyć w jakich dniach. W przypadku akurat Eurojackpota mamy tylko wtorek i piątek, ale przy 100 losowaniach możemy sobie sprawdzić właśnie dla każdego z tych dni częstość wpadania tych liczb bez zmiany oczywiście na konkretne dni samego filtra. No i oczywiście klasycznie sama tabela. Wykres możemy podejrzeć, jak w tym filtrze dane liczby wpadały rosnąco, malejąco, razem ze znacznikami na samym wykresie. No już tam jest kwestia doboru, jak komu po prostu pasuje, żeby z tego korzystać. Ilość wystąpień, pierwsza kolumna obok liczb, udział procentowy, ostatnie wystąpienia według daty, bieżący czas oczekiwania i oczywiście sobie na dole możemy zmieniać filtry na takie, które nam tu najbardziej pasuje. Ta ostatnia kolumna to są właśnie bieżący czas oczekiwania. Tutaj mamy datę, kiedy ostatnio wystąpiło, udział procentowy przy danym zakresie losowań i możliwość zmiany każdorazowo zakresu losowań. Oczywiście te elementy są potrzebne przy samych analizach, natomiast tutaj na razie omawiam tylko, w jaki sposób je należy stosować. Te filtry są też ładnie widoczne, na przykład na mapie losowań, gdzie możemy sobie zmieniać, czy to według daty, według dnia, według ilości losowań, które nas to tutaj interesują. Może być to pełna baza, ona trochę dłużej zawsze wchodzi, chociaż tutaj akurat przy Eurojackpocie nie ma tylu aż losowań. No i mapa losowań też się dzieli na kilka zakładek. Tutaj mamy pierwsza zakładka, to jest zakładka podstawowej mapy losowań, gdzie widzimy liczby, które zostały wylosowane. Możemy sobie przejrzeć, ile wystąpień miała dana liczba, czas oczekiwania, średni czas oczekiwania i pozycja tak zwana w rankingu liczb dla danego zakresu losowania. Oczywiście każda z tych informacji jest na swój sposób ważna. Nie z każdej korzystamy. Korzystamy z tych informacji, które są nam najbardziej potrzebne, są istotne do naszych typowań. Te tutaj rankingowe liczby możemy sobie też sprawdzić
przed losowaniem i po losowaniu. Tu są to takie dwie zakładki. Jak ktoś chce sobie analizować, jak to wchodziło, jak to się zmieniało, to proszę bardzo, jest taka możliwość. Oczywiście tutaj pokazuję różne zakresy losowań. Dla różnych zakresów losowań różne możliwe analizy. Wchodząc w kolejną zakładkę, mamy tutaj określone ilości wejść danej liczby w danym zakresie losowań. Na przykład tutaj 15 oznacza, że 15 razy ta liczba się pokazała, jeżeli chodzi o liczbę 10. Można w ten sposób porównać sobie w danym zakresie, jaka jest częstotliwość poszczególnych liczb, jak to wygląda na samej mapie losowań. W jaki sposób się te liczby pokazują, czy jakieś są tam zależności między ilościami tych liczb i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedna z opcji możliwych do wykorzystania. Oczywiście dla każdego zakresu są inne wyliczenia. Tutaj jest inna ilość tych liczb. Można sobie to porównać, czy tam cząstkowo, czy całościowo, sprawdzić, na jakiej zasadzie te liczby się pokazywały. Kolejna zakładka, dywan bitowy, czyli graficzny sposób ukazania, w jaki sposób wchodzą liczby na mapie losowań. Można w ten sposób próbować graficznie ustalić miejsca, w których te liczby się pojawiają. Tutaj mamy też oczywiście ranking poszczególnych liczb dla danego zakresu losowań. Też można sobie to sprawdzić. To jest to samo, co jest w tym rankingu uporządkowanym, tylko że tutaj jest dla każdej liczby osobno i ten ranking jest rankingiem zmiennym, co widać po zmiennych pozycjach. Tutaj oczywiście też wizualizacja tego rankingu, czas oczekiwania dla każdej poszczególnej liczby, jak on się zmieniał, jaki jest obecny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można sobie sprawdzić tutaj w tej zakładce czas oczekiwania. Podobnie oczywiście tutaj też mamy wizualizację tego czasu oczekiwania kolorystyczną, jak widać tutaj. Kolory te żółte to są właśnie najdłużej oczekujące liczby i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można sobie to oczywiście poklikać, posprawdzać, jak to wygląda. Typowo graficzne spojrzenie na czas oczekiwania. Tu mam pokrycia z najczęstszymi liczbami, ile danych liczb w danym losowaniu się pojawia. Kolejna rzecz to pozostałe statystyki, ilość wystąpień, udział procentowy, średnia pozycja w rankingu, średni czas oczekiwania, a narzędzia służą do na przykład zwiększenia rozmiaru kratki wizualizacji, zmiany kolorów w dywanie tym całym, czasu oczekiwania, na przykład dywanie bitowym. Także tym można się pobawić, posprawdzać, jakie ustawienia najbardziej nam pasują. Kolejna sprawa, tutaj mam dodatkowe ikonki, które powodują, że możemy sobie tak zwane szybkie uruchomienie różnych elementów tego programu ustawić. Tak jak tutaj widać na przykład częstości, mapa losowań.
liczby sąsiednie, jak występowały, ile było tych wystąpień w danym zakresie losowań. Suma serii wystąpień oczywiście jeszcze tutaj wcześniej, czyli ile było tych serii, ile było serii, kiedy liczby dane nie miały danej serii, tak na przykład 19, 43 losowania. I oczywiście no też tutaj jest suma wylosowanych liczb. Jak ktoś coś takiego sobie wylicza, to jak najbardziej można sobie takie obliczenia porobić. Minimum, średnia, maksimum. Tu oczywiście jeszcze wykresy. Rozkład w czasie. Także to już są kwestie takie bardzo szczegółowe. Jak ktoś chce takie obliczenia sobie robić, to jak najbardziej może do tego w ten sposób podchodzić. No, mnie najbardziej zawsze interesuje częstotliwość i oczywiście mapy losowań. Jest to tutaj możliwość też rozłożenia tych okien poszczególnych elementów programu. Filtr można sobie regulować, wyświetlać wyniki na przykład tylko dla filtra w odwróconej kolejności. Także można sobie analizować to również na ten sposób. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy jakieś ustawienia zachować, to musimy zapisać dane opcje programu. Tutaj możemy sobie ustawić wielkość okien wyskakujących, czyli częstości, czy tam mapy losowań. Oczywiście można sobie to zapisać. Tak więc wstępnie tak wygląda główna obsługa tego programu. Pozostałe elementy przedstawię w części drugiej. Dziękuję.